Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale. Jak urządzić łazienkę? Powiem właśnie dzisiaj o tym, ale powiem jak urządzić łazienkę w 3 wersjach. Wersji takiej budżetowej, gdy nie chcemy za dużo pieniędzy wydawać. Wersji takiej na średnim poziomie, normalnym zazwyczaj i powiedzmy eleganckim, czytaj droższy. Powiem, na jakie materiały warto postawić, na jakich można zaoszczędzić, na jakich lepiej nie oszczędzać. Ile musicie przygotować pieniędzy na każdą z tych wersji. No, mam nadzieję, że zanim opublikuję ten film, ceny się nie zmienią, co przy dzisiejszej inflacji niestety nie jest takie pewne. Lecz zanim zaczniemy, poświęćcie proszę kilkadziesiąt sekund na sponsora tego odcinka. A tak się dobrze składa, że jest nią firma Oltens, czyli kompleksowy dostawca wyposażenia łazienek. Prawdę mówiąc, i to nie dlatego, że to jest sponsor tego odcinka, korzystam z ich produktów dużo do swoich projektów. Można je kupić na sklepie łazienkaplus.pl czy oltens.com i w salonach stacjonarnych w całej Polsce. Dlaczego z ich produktów korzystam? Po pierwsze, mają wszystko, co potrzebne do wyposażenia łazienki i kuchni. Po drugie, mają całe serie, więc jedno z drugim będzie do siebie świetnie pasować. Przemyślane to jest pod względem designu. Po trzecie, właśnie ten wygląd. No co tu dużo mówić. Ładne wzornictwo nawiązujące do skandynawskiego designu. Zresztą sami widzicie. Po czwarte, jakość. O tym powiem jeszcze chwilę przy omawianiu dzisiejszego odcinka, bo to ważna sprawa przy każdym produkcie. No i po piąte, ceny. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Ok, jak zwykle prośba, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. I zaczynamy. Zaczynamy od wersji budżetowej. Ile na nią trzeba wydać i jak to zrobić, żeby nie wydać majątku. Przede wszystkim plan. Określ swój budżet. Nieważne zresztą, przy którym planie chcesz być, czy średnim, czy eleganckim, czy w tym właśnie niskokosztowym. Określ swój budżet i nie w głowie, tylko zanotuj. Naprawdę zrobiłem setki projektów i ja wiem, że to ludziom się później rozjeżdża. Zresztą na pewno macie swoje doświadczenia. Napiszcie w komentarzu proszę, ile zaplanowaliście na remont. Nie wiem, czy to kuchni, czy salonu, czy łazienki właśnie, a ile ostatecznie wyszło. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, plan to jedno. Po drugie, jak ją wykonać? Co możemy zrobić, aby nie wydawać za dużo pieniędzy? Przede wszystkim nie musicie płytkować całej łazienki, od góry do dołu. No nie jest to sklep mięsny. Można zrobić tak, jak na przykład jest tutaj. Mniej płytek, nie na każdej ścianie, tylko w strefie mokrej, a później farba. Farba, która nie jest droga, łatwo ją położyć, dlatego mamy dużo tańszą robociznę, mniej materiałów i mniej materiałów nie tylko płytek, ale typu klej czy fuga. Kolejna sprawa. Bardzo dużo teraz kosztują usługi, fachowcy. No a tak naprawdę oni nie muszą wszystkiego robić. Ok, ja nie sugeruję, że Ty masz kłaść płytki czy ciągnąć instalację elektryczną, ale skuć takie płytki, wynieść, to już możesz. Może nie Ty, piękna kobieto, ale męża, chłopaka zagoń do pracy, pomoże. Tak, to nie są rzeczy takie, które fachowiec musi zrealizować, a on sobie za to policzy. No bo czas kosztuje. Zapłaci mu za fachową wiedzę, a niekoniecznie za takie rzeczy, które sami możecie zrobić. Naprawdę ograniczy mocno koszty. Poza tym oświetlenie. Do takiej łazienki nie warto dawać jego za dużo i oczywiście nie takie wymyślate. Jasne, no musi być dobrze oświetlona łazienka. Zresztą zapraszam do tego odcinka. Tam powiedziałem, jak zaprojektować swoje oświetlenie. Tak więc nie za dużo. Mogą to być niedrogie halogeny i bez nawrzucania, nie wiem, 10 pasków LEDowych. Oczywiście zakupy proponuję robić jak najwięcej w jednym miejscu, bo przede wszystkim zaoszczędzicie na transporcie, ale również czas, no czy paliwo, dojeżdżanie do tego sklepu tam i z powrotem. Warto i zwróćcie uwagę na jedno, bo jak wiemy, ceny poszły do góry na prawie wszystkich produktach. Zwróćcie uwagę na tak zwane duperele, silikony, kleje montażowe, kratki rewizyjne. Słuchajcie, widzę, że ceramika, płytki, oświetlenie tak naprawdę nie poszło jeszcze, nie krzyczcie na mnie, ale tak naprawdę nie poszło jakoś bardzo do góry. Ale wszystkie te duperele minimum 50%. Zwróćcie na to uwagę, bo naprawdę można się na tym przejechać mocno. Właśnie warto porównywać różne ceny właśnie na tych rzeczach.
Zobaczcie, tą łazienkę robiłem na początku roku. Ok, może się komuś podobać, może nie. Mieszkanie było robione pod wynajem. Koszt materiałów wykończeniowych wyniósł tylko 3,5 tysiąca złotych. Ale zobaczcie, to jest tylko kilka halogenów, płytki do połowy, niedroga ceramika, no bo nie możemy tutaj rzucać jakichś wymyślatych rzeczy. Robicizna, szczerze nie wiem, bo fachowiec robił całe mieszkanie dwupokojowe i tak to wyceniał. Lecz za całe te mieszkanie, a tam było trochę do roboty, wziął 9 tysięcy złotych. Więc przyjmuję, powiedzmy, że 1/3 kosztów to była ta łazienka. Tak więc i tak koszt remontu takiej łazienki wyszedł 6,5 tysiąca złotych. Oczywiście ceramika, tak jak wspomniałem, nie może tu być ceramika, armatura jakoś bardzo droga, jeżeli chcemy zmieścić się w jakimś budżecie. Ale o tym powiem jeszcze troszkę później, tak? Bo niekoniecznie ona musi być droga. Ja bym zwrócił uwagę na coś innego. Dobrze, przejdźmy teraz do remontu łazienki w takim średnim standardzie. No tu możemy sobie pozwolić na ciut więcej. Przy mniej więcej takich łazienkach koszt płytki trzeba liczyć minimum 100 zł za metr kwadratowy, ale tak naprawdę średnio wychodzi 150 zł. Oczywiście, jeżeli ktoś chce i nie musi oszczędzać, to płytki może dać na całych ścianach. Podniesie to koszt o około 1500 zł w zależności od wielkości łazienki. Przede wszystkim w odróżnieniu od wersji budżetowej mamy zdecydowanie większy wybór, jeżeli chodzi o design. Na przykład możemy postawić na kolorową armaturę, na wannę, ale i na parawan nawannowy, co podniesie koszt, no i o parawan, ale i o odpowiednią baterię. Można też w takiej łazience zastosować jakieś ciekawe, fikuśne lustro. No, wszystko to się zbiera, że tu 100 zł, 200 zł, 300 i budżet nam się rozrasta. Warto w takiej łazience pomyśleć na przykład o tapecie, która pięknie będzie wyglądać, a jeżeli kupimy odpowiednią, to też nam naprawdę na długo wytrzyma. Nie mówię, że mamy ją dać pod prysznicem. Poza tym oświetlenie może być tu już zdecydowanie bardziej wyszukane. Mała taka dygresja, bo tu widzieliście kilka takich moich projektów, ogólnie w odcinkach widzicie te moje projekty i teraz będzie taka możliwość, że jeżeli coś Wam się spodobało, no w tym przypadku jakaś bateria, umywalka, kabina prysznicowa, normalnie sofa, lustro, oświetlenie, to aplikacja InSbay pozwala na to, że wejdziecie sobie do nich poprzez tą aplikację i widzicie, o, aranżacja wnętrz, ten odcinek, ta sofa mi się podobała, klikacie i widzicie, co to za sofa, możecie ją od razu kupić. W opisie macie link do tej aplikacji, tutaj jest kod QR, też możecie pobrać. To nie jest reklama, po prostu naprawdę spodobało mi się to. Fajna rzecz. Bardzo dużo mam pytań, a co to za sofa, a co to za podłoga, a co to za fotel. To już nie do mnie, teraz do nich. Dobra, lecimy dalej. Z jakim kosztem powinniśmy się liczyć, jeżeli chcemy wykonać taką normalną łazienkę, czyli średniej wielkości. No nie musimy bardzo oszczędzać, ale też nie chcemy wydać jakoś bardzo dużo. To musicie liczyć mniej więcej 13 tysięcy, zazwyczaj to wychodzi około 16 tysięcy. No tak widzę, że tak to klientów kosztuje. No oczywiście może być trochę w jedną, trochę w drugą stronę, w zależności co zastosujemy, co kupimy. O tym za chwilkę właśnie powiem, co podnosi tak naprawdę mocno koszty, albo na czym można zaoszczędzić. O tym za chwilkę, bo najpierw ta wersja elegancka, ekskluzywna, na którą najwięcej wydamy. Jeśli nie musisz się liczyć z pieniędzmi, albo inaczej, mamy na to więcej pieniędzy przeznaczone, to oprócz tych rzeczy, o których powiedziałem wcześniej, przy średnich cenach, można pomyśleć na przykład o droższych płytkach typu spieki. Dzięki nim nie ma już tak dużo fug, bo czasami jedna płytka wchodzi nam na całą ścianę. Lecz trzeba liczyć, że ta jedna sztuka będzie kosztowała powyżej 1000 zł. No i robocizna nie będzie tania. Po drugie, możemy zakupić ciekawą, potynkową armaturę. Chociaż w wersji średnim budżecie też często na nią możemy sobie pozwolić. Możemy kupić wannę wolnostojącą czy z hydromasażem. Ale uwaga, naprawdę warto. Jeżeli kupujecie wannę z hydromasażem, wydać więcej. Kupić dobrą, sprawdzoną, ponieważ tam jest system spływu tej wody. Jakieś tam rozwiązania są tak, żeby ta woda spłynęła. I przy tych takich niedrogich wannach, no niestety nie spisuje się to. Nie spisuje się i po jakimś czasie robi się tam bajoro. Po prostu zaczyna śmierdzieć. Tak więc jeżeli chcecie wannę z hydromasażem, już faktycznie, to kupcie dobrą. Mamy polskiego producenta, jednego bardzo dobrego. Są oczywiście też kilka zagranicznych. Można,
tylko przemyślcie, dopytajcie się, żeby po prostu nie wkurzać się za jakiś czas, że nieprzyjemny zapach jest w łazience. Poza tym, gdy chcemy wyposażyć już lepiej łazienkę, możemy postawić na deskę bidetową do WC, czy sam bidet, jeżeli mamy miejsce, lub bidetkę, zaprojektować, zamontować jakiś designerski grzejnik. Tu również nie musimy płytkować wszystkich ścian, jasne, lecz gdy dodamy na to jakiś tynk, sztukaterię, etc., no to znowu dojdą nam materiały dodatkowe, jak na przykład kleje, czyli te duperele, no ale i robocizna. Co może nam podnieść mocno cenę właśnie przy remoncie łazienki? Wszystko, co niestandardowe. Czyli wspomniane wanny z hydromasażem, jakieś panele z hydromasażem dobrej jakości, tak, które kosztują niestety więcej. Panele, meble pod zabudowę wykonane przez stolarza. Czy to szafka, czy to zabudowa pralki, czy zabudowa jakiejś wnęki. Fikuśne lampy lub patrzenie i stawianie na markę. Ja nie mówię, że to jest źle, ale nieraz patrzenie tylko ślepo, bo pisze tam jakaś nazwa, nie idzie w parze za jakością. Jeżeli idzie w parze, że za jakością, za designem, super, ale wiem z doświadczenia, że często jest tak, że znajdziecie mniej znaną markę, lecz sprawdzoną, która kosztuje zdecydowanie mniej, a niczym w jakości nie ubiega tej marce premium. No jak dodamy te wszystkie niestandardowe rzeczy, to ile taki remont łazienki w wersji droższej może nas kosztować? No, trzeba liczyć przynajmniej te 20 000. Ja nie mówię, bo oczywiście można kupić baterię po kilka ładnych tysięcy złotych i ta łazienka może nas kosztować i 50 000. To już nie idziemy w takie, no nie wiem czy skrajności, bo są ludzie, którzy wydają na to, ale jeżeli chcecie naprawdę wyposażyć ją bardzo fajnie, drożej troszkę, właśnie kupić spieki, zapłacicie więcej za robociznę, no to te 20 000 musicie liczyć. Takie są realia na dzień dzisiejszy. Tak, a na czym nie warto zaoszczędzać? Na co zwrócić uwagę? Nieważne jaki to jest budżet, czy ten najtańszy, czy ten najdroższy, żeby łazienka była ładna i funkcjonalna przy zawsze. Przede wszystkim wszystko, co mamy do zabudowy, kupujemy solidne. Na to stawiamy, czyli tynki podtynkowe, stelaże, musi to być dobre, sprawdzone. Baterie podtynkowe, wannowa, umywalkowa, musi być dobra. Po drugie, jeżeli chcesz, żeby to wszystko spójnie wyglądało, kupuj ceramikę z jednej firmy, z jednej linii najlepiej. Tu na przykład mamy ceramikę z firmy Oltens, dzisiejszego sponsora. No widać różnicę, prawda? Jedna jest biała, ta z firmy Oltens, a druga już nie. Po trzecie, na czym nie warto oszczędzać? Na fachowcach. Sprawdzony, solidny fachowiec spłaci się. Nie będzie Was kosztowało zdrowia, ale i pieniędzy, bo nie będziecie na przykład musieli inwestować w takiego człowieka jak ja, czyli w projektanta, bo jeżeli to jest naprawdę myślący facet, to on, czy kobieta, to oni mogą Wam dużo podpowiedzieć, bo z praktyki wiedzą, co warto zrobić, czego nie warto. Dlatego tu bym nie oszczędzał. Jeżeli wiecie, że ktoś jest dobry, bierzcie. Nieważne, że 1000 zł droższy, czy że trzeba na niego parę miesięcy poczekać. Warto. Wierzę, że takie porównanie Wam się przyda. Jeżeli jesteście przed remontem łazienki, to będziecie wiedzieli, z czym trzeba się liczyć, na jakie koszty musicie się nastawić. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tej łapce w górze. Będę za to wdzięczny, to zawsze motywuje. Pamiętajcie też o subskrypcji. Zapraszam jak zwykle do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.